Doom to seria, która od zawsze mi się podobała ze względu na brutalność oraz dużą dawkę emocji oraz akcji. W chwili, gdy wyszedł Doom w 2016 roku, moja miłość do tej serii stała się większa i kilkukrotnie ograłem Dooma z 2016 roku oraz Doom Eternal. Gdy usłyszałem o zapowiedzi oraz ujrzałem filmik na temat Doom The Dark Ages, to byłem naprawdę podekscytowany. Jak się jednak okazało, ten tytuł moim oczekiwaniom nie do końca sprostał. A powodów tego jest kilka. Przyszła więc pora, abym opowiedział wam o Doom The Dark Ages. Zatem witajcie we wrażeniach z... Zdziwiony byłem w sumie początkiem gry, bo jak się okazuje, główny bohater, czyli Doomguy, jest kontrolowany przez jakąś obcą rasę, która ma swojego biskupa, papieża czy kogoś tam i są rasą niezwykle istotną dla ludzi. Wysyłają nas na ziemię, byśmy pomogli ludziom w walce z demonami i zaczyna się to, na co czekałem. Rzeź, chaos i całkowita rozwałka. Naszym zadaniem jest to co zawsze, zabijanie demonów i powstrzymanie ich przed inwazją ziemi, a głównym złolem, jak się okaże, nie jest tylko wysoki rogaty demon. Choć przyznam, że do historii w Doomach aż tak nie przywiązywałem wagi, bo dla mnie najważniejsza była masowa destrukcja demonów. I tak oto przemierzamy mapy, na których nie tylko będziemy zabijać demony, ale i odkrywać sekrety, rozwiązywać dość łatwe zagadki, czy zajmować się kilkoma punktami, by móc iść dalej. Zdziwiony byłem, że nagle mapy momentami były tak spore i można było eksplorować całkiem duże tereny, bo zawsze mi się kojarzyło, że Doom to dość zamknięte lokacje i aż takiej przestrzeni nie było, więc albo źle kojarzę poprzednie części, albo faktycznie postanowili coś zmienić. Co do walk, to oczywiście jak to w tej serii, to mamy spory i zróżnicowany asortyment broni, dzięki któremu będziemy pozbywać się hord wrogów. Dodatkowo w tej części doszły inne opcje, jeśli chodzi o walkę wręcz, bo poprzednie miały same pięści, a tutaj mamy tarczę połączoną z piłą mechaniczną czy broń typu kiścień. Czekałem niezwykle na dwie rzeczy z trailera, bo wydawało mi się, że to będzie naprawdę duża zmiana, ale i zajebista, a konkretnie fragment, w którym sterujemy wielkim robotem oraz latamy na... smoku? Skrzydlatej bestii? Nawet nie wiem co to, ale wyglądało na zapowiedzi na naprawdę zachęcające. No i doczekałem się. Walcząc z wielkim robotem skonfrontowałem się z ogromnymi bestiami, które mogłem pokonać za pomocą mechanicznych pięści lub miecza w zależności od etapu. Natomiast nasz skrzydlaty przyjaciel niestety ogranicza się głównie do latania z punktu A do B, do C i tak dalej. Jedynie Doomguy strzela z wieżyczki, aby zniszczyć pole ochronne wrogów, także ta kwestia jest dla mnie mało ciekawa. Choć to nie jedyna rzecz, którą według mnie skopali tutaj. Mamy też ulepszenia broni, dzięki czemu możemy sprawić, że nasz asortyment stanie się jeszcze bardziej niebezpieczny, zwłaszcza, że przyjdzie nam się tu mierzyć momentami z naprawdę ogromną ilością wrogów i musimy mieć oczy dookoła głowy, bo wrogowie w tej części są niesamowicie potężni i będziemy musieli się zmierzyć z ciekawymi przeciwnikami. Dzięki naszej tarczy możemy ochronić się przed określoną ilością ataków, dzięki czemu zmniejszone są obrażenia, ale oczywiście nie jest ona niezniszczalna, więc musimy uważać też, by przypadkiem nie sprawić, że zostanie ona na jakiś czas wyłączona z użytku. Nowy Doom miał być czymś, co sprawi, że na nowo zakocham się w tej serii. Czymś, co sprawi, że znowu będę chciał wrócić do poprzednich części, aby móc od nowa cieszyć się tą cudowną serią. Ale jak się okazało, i nie wierzę, że to mówię, ale ten Doom był dla mnie zwyczajnie nudny. I żeby nie było wszechogarniający bałagan, który dzieje się na naszych oczach oraz rzeź, to coś, co mnie usatysfakcjonowało. Tylko niestety ten Doom nie miał dla mnie takiego klimatu i aż takiej sieczki, jakiej chciałem. Ktoś może zapytać, ale jak to? Odrywanie kończyn, przecinanie tarczą, czy jeszcze inne masakryczne rzeczy są w tej grze? I tak, są, ale ograniczone. Mam na myśli to, że w poprzednich częściach, jak demon był ogłuszony i miał poświaty, to nieważne w jaki sposób, z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu, czy skacząc na niego, to była odpowiednia animacja pokazująca masakryczny sposób, by zabić demona. Tutaj natomiast, jeśli chodzi o zwykłych wrogów, to kiedy demon jest ogłuszony, to w chwili, gdy do niego podejdziemy i chcemy zrobić cios kończący, to on uderzy pięścią lub kopnie i to tyle. Jedynym sposobem, aby mieć animację, to skoczyć na przeciwnika. To wówczas wygląda absurdalnie, gdy
Gdy demon jest ogłuszony, ja do niego podchodzę, klikam spację oraz cios kończący i dopiero wtedy mam animację kończącą. To jest kurwa śmiechu warte. Też są animacje dla generałów czy dla elit, bo kradniemy im serca, które ulepszają nam życie czy ilość amunicji dla konkretnej broni. Kolejna rzecz to stabilność i błędy. W ciągu pierwszej godziny miałem 4 crashe oraz raz jakimś cudem Doom spowodował mi blue screena, gdzie to się nigdy nie zdarzyło u mnie na żadnej grze i odkąd mam nowe części. Błędy mi się zdarzały jak chociażby demon, który zaciął się na kamieniu. I tak jak mówiłem wcześniej, że historia była na drugim planie, tak jakoś historia chociażby dzięki Samuelowi Haydenowi w poprzednich częściach była dla mnie nawet ciekawa. Tutaj była dla mnie zwyczajnie nudna. I żeby nie było, nadal mamy tu sporo broni, możliwości rozwałki, sporo krwi i rozczłonkowania, ale w stosunku do poprzednich części to, jak to ujęli moi znajomi, ugrzecznili Dooma, a to brzmi absurdalnie. Niestety nie sądziłem, że doznam uczucia w serii Doom, które nazywam czekam aż w końcu skończę tę grę, bo już mam dość. Ogólnie gra nie jest jakaś tragiczna. Jeśli chodzi o trylogię, czyli od wersji z 2016 do Dark Ages, to ta jest najgorsza i najnudniejsza według mnie. I nawet walka wielkim robotem, latanie smokiem, które jest cholernie biedne, ani sieczka z demonami nie poprawia oceny dla tej gry. Okej, czas na małe podsumowanie. Technicznie sporo do poprawy, bo i crashe, i spadki FPS-ów, i błędy. Audio jest ogólnie spoko, ale bez Micka Gordona to nie było to samo. Gameplay jak to Doom mnie nawet zadowolił, bo mogłem znowu zrobić papkę z demonów, ale nie czułem tego samego co w poprzednich częściach. Grafika mi się podobała, to muszę przyznać, że otoczenie, przeciwnicy i postacie wyglądały dobrze. Na Steam gra jest naprawdę dobrze oceniana i dobrze dla niej, ale mnie do siebie nie przekonała i ogromnie się zawiodłem, jeśli chodzi o tę część. Być może kiedyś coś jeszcze zrobią w tym uniwersum i tym razem zrobią to lepiej, bo choć byłem zadowolony, że znowu mogę ruszyć jako Doomguy, to nie było to już to samo uczucie co kiedyś. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.